Za mały ten. Zobaczcie. I ja tutaj jestem po to, żeby próbować. Słuchajcie, to jest kumpela nasza, Marychel. Hello, Marychel. Do dentysty przyszedłbyś? Proszę bardzo. Wszystko zrobią, różne schorzenia. Ale taki dentysta profesjonalny niestety drogi. Więc często na ulicach chodzą do takiego dentysty, bo taniej. Oczywiście na ulicy najważniejsze to jest wyglądać jak dentysta, a nie koniecznie być dentystą. To tak samo jak z fryzjerem. Nie musisz być fryzjerem, musisz wyglądać jak fryzjer. Czyli mieć stanowisko, mieć wszystko. Idę przed chwileczką tu przy rowerze, młody biega z gołym fiutkiem. Tutaj na tych ulicach wszystko jest, ale też trzeba zaznaczyć, że tutaj normalnie przez dłuższy czas przebywania można dostać chronicznego po prostu jakiejś nerwicy od tych dzwonów. To nie jest świątynia, to jest szkoła. Podałem rękę dla pana, pan od razu wziął do tego spirytusu, żeby umyć rękę. Patrzy, biały, nie wiadomo skąd przyjechał, pewnie przywiózł dużo bakterii. No ale spójrzcie tutaj, my jesteśmy w Indiach, moi kochani. Te bakterie, które ja mam, no to jest pikuś dla nich. To bardziej ja powinienem przemyć te ręce po uścisku z tym ziomkiem. No ale śmiesznie jest, każda minuta czymś zaskakuje. Zobaczcie, chłopaki się odwrócili. Nagrywka. Namaste! Nie no, tego jeszcze nie grali. Patrzcie, takie okienko i tam jest napisane kurwy. Nie no, tak jakby o co w tym wszystkim chodzi, nie wiem, ale brzmi dziwnie. Salon designu, czyli tam prawdopodobnie jakiś model, jakiś manekin może stoi przebrany. Ty, co on sprzedaje? Co on sprzedaje? Więc to jest bhang. To jest wyciąg z żeńskich liści konopi i to jest zabronione. To jest zabronione w ogóle w hodowaniu w Indiach i trzeba mieć specjalne pozwolenie od rządu, żeby to hodować. Bhang, tak się pisze bhang. No i to się wkłada do buzi. To się żuje. No i ma się, wiecie, psychoaktywne działanie. Więc no widzicie, wątpię, że ten ziomek sprzedawał to legalnie. Wątpię. No ale dlatego już wiemy, dlaczego to miasto jest nazywane miastem haju. Miastem haju. Ze względu na bhang szeroko dostępny i szeroko używany. Bardzo tani. Tam goście płacili jakieś kilka rupii. Nie wiem, 50 groszy. Patrzcie na małpiszona. Siedzi na kablach. I że go nie popieści? Ale świr, co? Patrzcie. Jaja na wierzchu i łazi. No. Tiny, this small. 449, okej. No. Nic no. Z takim cienkim paskiem, żeby były małe i lekkie, żeby nie było plecaków mało żeby nie zajmowało dużo miejsca. Oni... Pokaż jaki tu masz. Coś takiego. Kurde, jakie masażowe. Dobra. Nie, jest za ciężkie. Nie wiem. 167. Nie, ale strasznie ciężkie, kurde. This is very good quality. No. Okay. I will come after maybe. Strasznie ciężkie i strasznie szerokie. Szukamy czegoś takiego po prostu, wiecie, jak od Hinola. Najtańsze od Hinola, takie, które nawet jak się zepsują, to wiecie, to będzie spoko. Są takie miejsca tutaj z pompą wody i już widziałem wielokrotnie, że ludzie przychodzą i sobie piją. Ale czy to normalne, czy to bezpieczne? Nie dla Europejczyka. Picie z tego
równa się z 2 tygodnie porządnych przebojów żołądkowych. No. Chłopaki tutaj wieszają chrupki. Chrupki ładnie wyglądają na stanowiskach. Zobaczcie, są wszędzie. Błyszczą, ładne są, tanie. Ludzie kupią, bo dzieci lubią. To jest dopiero przekichana sprawa. Całe życie, cały dzień musisz nasłuchiwać, żeby cię nikt nie przejechał. Cały czas musisz walczyć o byt. Cały czas musisz uważać, żeby cię ktoś nie kopnął, bo tutaj psa nie szanują. Nie, niestety, nie szanują. Psów jest zbyt dużo, żeby się nad nimi litować, żeby się nad nimi skupiać. Nie ma czasu. A to moja dzielnia, na której mieszkam. Ja pierdzielę, jest tak głośno, słuchajcie, że ja znowu się nie będę w stanie wyspać. Niestety, cześć dziewczyny, nie będę się w stanie wyspać. Może zmienię hostel za 2 dni jeszcze na 1 nockę. Zobaczymy, jak pójdzie z montażem. Ale przyznam szczerze, no nie, no co to jest za ziomek? Co to jest za sprzęt? Pytam. Co to jest? Instrument. What is this? To work. Dawaj tutaj kumpel, żeby pokazał, o co chodzi z tym. Gada Dadda. Gada. Music. No music. Bawełna. Cotton, like clothes. Okej, nitkę z tego się robi. Nitkę się z tego robi. Z tego, bawełna. On z tą kręci, nitkę z tego robi, okej. Szykryja. Nitkę z tego robi, kurczę. A ja myślałem, że instrument jakiś indyjski. Widzicie, no i chłopaki wytłumaczyli, no. Tylko trzeba chcieć, to i wytłumaczę, jak będziesz chciał. Tutaj dogram. Chłopaki robią betel na tych liściach. Is betel? Betel. Dodają jeszcze jakieś różne rzeczy. Jakieś orzechy. Będę musiał kogoś podpytać, o co w tym wszystkim chodzi, bo to jest jakiś głębszy proces chemiczny. Ale oni tutaj sobie dodają, jak to się mówi, smaczka do życia. Powiedziałbym, że na tej mojej dzielni, no to nie dość, że brudno, głośno, ale wali szczynami. O Jezu, ulatniam się na bezdechu. Herbatniczki przyszedłem kupić. Bardzo dziękuję panu. Thank you. Kupiłem herbatniczki. Pan chciał jeszcze mi wcisnąć wycieczkę do tego, ale mówię, nie, panie drogi, gdzie mi tam wycieczka. Najgorsze tutaj w Indiach, wiecie co jest, że oni wszyscy chodzą i plują. Idzie flegmę, zbiera flegmę tak głośno, później spluwa, nie zważając na to, co jest za nim, co jest przed nim. Czekaj, gdzie tu się wchodzi? A przepraszam, zablokowałem trochę ruch. Tutaj się gdzieś wchodzi, tam się wchodzi, zamotałem się. Zobaczcie, tutaj jest wejście. Idę trochę odpocznę. Słuchajcie, to jest kumpela nasza, Marychel. Hello Marychel. Marychel is from? Spain. From Spain. Z Marychel idziemy napić się lassi. Come on Marychel. Come on. Mówię tutaj do kumpeli, że powinna robić vlogi, bo ona będzie tutaj w Indiach 3 miesiące. Trzymam kciuki, bo 3 miesiące tutaj to normalnie czapa wystyga. W sensie pali się i tam nie wystyga. W sensie tutaj przez 3 miesiące to można ogłupieć, zdurnieć, tak szczerze powiedziawszy. I na dobrą sprawę ona mówi, że nie ma na tyle cierpliwości i sumienności, żeby to robić. I faktycznie no coś w tym jest, bo żeby robić regularnie vlogi, no to trzeba naprawdę być sumiennym. Zresztą sami wiecie, bo obserwujecie. Ktoś spluwę zgubił. Kabul gun? Czajcie? Afgański pistolet. Afganistan. Oh my god. Mały cielaczek nie boi się, leży sobie tutaj. Można by było nawet noska dotknąć, ale noska nie dotkniemy, bo brudny. Tam drugi cielaczek, a tutaj młody sobie chodzi. Cielaczki na smyczy, cielaczki na linie. Sobie leżą i pilnują domku, tak? Moja koleżanka teraz sama będzie podróżować. Na początku jeździła ze swoim przewodnikiem 2 tygodnie, i który ją woził i wszystko ogarniał, a teraz zdecydowała, że już nie może z nim wytrzymać, no i będzie sama podróżować. Ciekaw jestem, jak jej się będzie podróżowało samej. Zobaczymy później, napiszę do niej później wiadomość, jak ogólnie jej idzie. Indie? Raz była w jakimś kraju, nie pamiętam, gdzieś tam Ameryka Południowa. No i to jest jej drugi kraj, więc no gruba akcja ogólnie, grubsza akcja.
Indie to jest, wiecie, to jest inny świat, to jest świat kontrastów. Tutaj naprawdę trzeba być asertywnym. Ja może takie powinienem sobie Louis Vuitton kupić. Namaste. Piękne buciki. Przechodzimy. Ale by jechał. Poszedł kolejny. Dobra, mamy to. Udało się. Prawie. Jeszcze drugi pas. Kłada jak jedzie szybko. Kurde. Come on, fast! Woohoo! Nice. Chlebki robią chłopaki. Salam alejkum. Tutaj jakieś pierożki, mięsko, więc tak, mięska nie jemy w Indiach słabej jakości. Oczywiście od czasu do czasu można machnąć. Tutaj zobaczcie, hinduska przyprawa, no tak mnie zagadał, że normalnie że nie wiedziałem w ogóle co powiedzieć, tak się zaplułem. Zobaczycie, a ja wrócę z takim turbanem, w sensie z turbanem i z takim odzieniem. Tutaj koleżka jajka sprzedaje, salam alejkum. No, przyjaciele. Ale moja kumpela dobrze sobie radzi. Nie są w stanie jej zaskoczyć za bardzo. Zobaczcie, różne jakieś świecidełka. A co to jest w ogóle? To pierścionek? Ty, zaręczynowy pierścionek taki może powinienem kupić. Jakieś pudełka, nie pudełka. Ty, ale fikuśny boks, nie? Ja pierdzielę, jak to się otwiera, kierowniku? A, i sam nie otworzy. A, kurde. Co ja bym tutaj chował? Jakieś złota. Ty, ale jaka kolia. Zobaczcie. This is gold? Very nice gold. This is gold? This is gold, artificial gold. Wow, real gold. Artificial gold. But that's How much cost? This one 100 rupees. 100? 100 rupees. Wow, it's very cheap gold. Real gold 30,000. 30,000. I will buy 30,000. Very nice. Zobaczcie, oni kochają świecidełka. Diamenty. Patrzcie, zaręczynowy. South African diamond. No, o. looking diamond. Artificial diamond. Habibi. Yeah. Thank you. Where are you coming Thank you, from? bro. From Poland. Patrzcie jakie kierpce. Jakie złote. Ale piękne są, naprawdę. Jakie detale, no niesamowite, niesamowity kurs. Tej klapki muszę kupić. Czekaj, szefunciu. Może taki bym sobie kupił pod prysznic chodzić. Ładne, fajne, nie? Ładne. No, albo jakieś tam Dolce, jakieś, nie wiem, Calvin Klein. Nie, my musimy jakieś takie cienkie kupić. Trzeba znaleźć jakieś takie cienkie. Zaraz poszukamy. Ja nie rozumiem, wszędzie złoto sprzedają. Te Indie to jest po prostu bogaty kraj. Zobaczcie, jak mężczyźni się oglądają za moją koleżanką. Ja to wszystko widzę. Że oni się oglądają i to bardzo. Obcokrajowczyni, atrakcyjna, inna. Wiadomo, to co inne, atrakcyjne, tak? Ale jak tak bym stanął, to zobaczcie, ja trochę tak sobie odejdę, zobaczcie jak się oglądają. Oglądają się jak nie wiadomo co. Proszę, zobaczcie, tutaj może najkacze jakieś kupić, może jakieś crossy. Luźno, nie? Patrzcie ile tutaj błyskotek. Kurczę, normalnie można oczopląsu dostać przez cały dzień. Koleżka się zatrzymał. Koleżka kupuje do spróbowania z łapy. Milk cake. To jest mleczne ciasto takie, kurczę. Koleżka sobie kulkę zrobi. Niemyta ręka. Spróbował, dobre, kupi. Szefowo. Blue Lassie Shop.
Idziemy do najsławniejszego w Varanasi miejsca z Lassi. Że ja wygrałem, bo się założyliśmy z Merichel, że kto pierwszy dojedzie do Varanasi, bo się spotkaliśmy na stacji i ja wygrałem. Więc tutaj kumpela mi stawia Lassi. Tutaj możemy sobie wybrać różne smaki. Koleżka na świeżo robi. Uwaga, ja wchodzę. Przeróżne. Siemandero chłopaki. Z granatem, z jabłkiem, z czymś jeszcze. W takich tych glinianych tych robią. No co tam ziom? Mieszaj, mieszaj. Kurczę, nieźle. Jest i lokalni są, i turyści są, wszyscy są. Co to za zdjęcia tam takich? Co to za dżentelmen tam na zdjęciu? Zobaczcie jak ładnie tutaj, wiecie, poogarniali. Looks beautiful, yeah. Koleżka tutaj będzie właśnie przygotowywał, wlewa Lassi. Miejmy nadzieję, że higienicznie, żeby nie było wiecie czego. Tutaj zobaczcie te rzeczy przygotowane. Tak, koleżka tutaj sobie siedzi. Wolek, ale jedzie pałą. Kręci, kręci. To trzeba wymieszać dobrze. Później dodaje składniki i można się cieszyć z glinianego naczynia pysznym Lassi. Zobaczcie, stara miejscówka, ludzie zostawiają swoje zdjęcia. Na patyczkach się podpisują od lodów. Nie no kurczę, gruba akcja. Fajne miejsce, takie powiem wam z duchem czasu. Okej, koleżka tłumaczy, że gdyby on te garnuszki mył, bo on je wszystkie wyrzuca po każdym kliencie, to ludzie nie chcieliby już tutaj przychodzić, że mówiliby, że tutaj jest brudno. Nie wiem, szczerze nie, no bardziej takie kwestie higieniczne, ale ja tego nie kminię, bo no wiecie, bo on musi zapłacić później za ten dzbanuszek, żeby wypalić, ale z drugiej strony, jeśli oni tak robią, to ten, kto wypala, to też ma robotę. On je kupuje, więc no biznes się kręci, lokalnie się to kręci, to ma trochę sens. Nie z naszego punktu widzenia, bo dla nas to jest marnotrawstwo, ale z ich punktu widzenia ma to sens. Merichel dostaje właśnie Lassi, czekoladowo coconut. Thank you so much, Merichel. Maybe we can one more time. I will go to Calcutta with you. And who is first? Who's first? Oh yeah, of course. Cheers. Cheers. Próbujemy. Czekolada to jest kakao. Takie wiecie, taki Nesquik. Coconut to jest wiecie, wiórki. No i Lassi, no. Powiem tak, smaczne, szału nie ma. Nie użyję słowa dupy, nie urywa, bo się boję. Bo w Indiach może urwać. Koleżka przyniósł gazetkę. I tutaj coś tu zagranica. A to jakaś polska gazeta. Polska gazeta. Na drodze do Nirwany. Hindusi wierzą, że rytualna kąpiel w Gangezie oczyszcza z grzechów, dlatego do Varanasi, najsłynniejszego miasta nad tą świętą rzeką, ściągają pielgrzymi z całych Indii. Nie, no i tutaj zdjęcie kumpla. Czujecie? Hey bro! You are famous! You are famous! Chciałem sprawdzić ogólnie wytrzymałość dzbanka, ścisnąłem, no i niestety się rozwalił cały. Ale spróbujmy, żeby... Can you crush? No, I don't want to do that. I'm afraid, yeah. Don't worry. Don't worry, do it if you want, I don't want to do it. That's a good idea. You're scared? Yeah. I don't want to cut myself. Wyrzucone. I have to pay. Yeah. Okej, wyobraźcie sobie, że tą ulicą właśnie przeszedł kordon pogrzebny. To chyba się mówi kordon pogrzebny z kimś, kto właśnie, powiem tak, deadnął. Kiedyś tak się mówiło w grze, zmarł. Zobaczcie, tutaj tak dosłownie, kurczę, pupkę muszę ten ominąć, dosłownie kilka sekund jeszcze w dół i się odbywa ceremonia palenia ciał, więc no tutaj zobacz, kawałeczek odchodzisz i kupujesz sobie szamkę na obiad. Tutaj chłopaki, tutaj sklepik lokalny, no powiem wam, że to jest to, jak to się wszystko przemywa, w sensie zaciera,
Słyszycie? Jest ceremonia. To jak to wszystko się tutaj zaciera, te granice, no to jest niesamowite. Hello guys. Te chłopaczki coś tutaj robią, nie wiem co, gotowali chyba. Jakieś słodycze tutaj namawia. Coś ja czuję, że ten ziomeczek tak chce oszukać, bo jakoś tak się dziwnie zachowuje. Mówi, że pozwolenie do tego, żeby całą ceremonię nakręcić, ale coś ja intuicyjnie, ja mam bardzo dobrą intuicję, powiem tak. Świetnie wyczuwam ludzi, którzy chcą mnie wkręcić. Już po tylu latach podróżowania w różnych częściach świata mało turystycznych, ja wiem, kiedy oni chcą mnie zrobić tak zwane bambuko. Bardzo mały ten. Zobaczcie. I ja tutaj jestem po to, żeby próbować. O cholera. To takie jest. A później będą miał takie żółte zęby. Ale to jest gorzkie. Fuja. Nie wiem, gdzie to rzucić. O, thank you. Tak, jak to daleko. Nie polecam Betelu. I teraz jak oni muszę splunąć. No ziomek nas prowadzi, ale no skam jak nic, na bank. Słuchajcie, to jest drewno. To jest drewno na spalenie zwłok, ale o tym wam opowiem później. Oh, the first time that I see something sweet for a girl. O, i poświęcony na pieska. Jeszcze jeden wianek. Piesek nie wie, co się dzieje. To chyba tak właśnie na zwierzętach właśnie błogosławieństwo, że o, to jest, proszę bardzo. That's too much. Dobrze jest. No i git. Elegancko, nie? No i teraz na miasto, na dziewczyny. Kierownik buty naprawia. Nie opłaca się nowych kupować. Namaste. Nowych się nie opłaca kupować, tylko lepiej naprawić, bo buty są drogie. Tutaj gość naprawi za kilka rupii i można dalej chodzić. Więc taka tutaj sytuacja w Indiach. Przychodzisz i od razu naprawione. Halo? No. You are my tour guide. If we die together. Trzeba powiedzieć, że jest bardzo dużo policji. Policji jest dużo ze względu na ilość turystów i na ilość pielgrzymów. Ze względu też na to, że tutaj jest sekta, o której wam wcześniej mówiłem, która spustoszenie ciała i bardzo dużo bezdomnych. Ludzie bezdomni często przyjeżdżają do miejsc, które są religijnie ważne. Dlaczego? Ponieważ w hinduizmie wierzy się, że jeżeli dasz pieniążki, pomożesz komuś, to karma wróci. No i tak na tym niestety bezdomni żerują. Karma.